W 2015 Scott dał nam tajemnicze pudełko, które wciąż nie ma żadnego konkretnego wyjaśnienia. Jeżeli spytacie kogokolwiek o to pudełko, to pewnie dowiecie się, że to tylko fajna dekoracja, która nic nie znaczy i po prostu leży sobie w kącie. Mówię tutaj oczywiście o pudełku z FNAF 3, które ma w sobie skorupy, części toy animatroników, Hack Foxy'ego, gitarę w Toy Bonniego i Paper Pala. Mam nadzieję, że nie myśleliście o pudełku z FNAF 4. Nie clickbaitowałem, poprawne pudełko jest w miniaturce. Jak interesuje was tamta gra, to omawiałem trochę pudełka w temacie rocznicy FNAF, ale zachęcam was przede wszystkim do obejrzenia mojej ostatniej wielkiej teorii FNAF 4. Ale uważam, że pudełko z FNAF 3 jest ciekawsze. Nie jest takie zawiłe i tajemnicze i wielkie jak FNAF 4. Wygląda po prostu jak dekoracja, ale da się coś o nim więcej opowiedzieć. Nawiedzone maszyny, cierpienie, a uwolnienie, Remnant. O Remnancie dowiedzieliśmy się w Pizzeria Simulator w 2016 i ten jeden temat wprowadził w fandom ogromny chaos. Zaczęły się teorie, że to płynny metal, że jest jakaś substancja wynaleziona przez Williama, co daje nieśmiertelność, że William zabija dla Remnantu, a robiliśmy też teorię, ja robiłem teorię, że metal jest niezbędny w nawiedzeniach. Ale po latach widać, że to nieporozumienia. Po latach zrozumiałem, że przy każdej takiej teorii powinniśmy byli wrócić do FNAF 3 i zapytać się FNAF 3 o zdanie. Jak myślisz? Czy ogień jest niezbędny, żeby zniszczyć Remnant? Dziękuję FNAF 3. Ta gra zawiera w sobie wszystko, co musimy wiedzieć o nawiedzeniach. Dlatego też, jeżeli FNAF 3 nie popiera twojej teorii, to prawdopodobnie jest niepoprawna. No chyba, że mówimy o jakimś zupełnie nowych konceptach dodanych później, jak rozrywanie Remnantu czy obiekty nasączone emocjami, tak to rozumiem. FNAF 3 powiedziało nam, że The Happy's Day uwalnia duszę. Potem FFPS wleciał z Remnantem i się nagle problem zaczął. Pamiętam, że ja miałem taki pomysł, że The Happy's Day uspokaja duszę, ale potem i tak pożar musi zniszczyć Remnant. Nieprawda. Chodzi o emocje. No i dzisiaj chcę poruszyć temat metalu. Uważa się, że duchy są uwięzione w endoszkielecie i nie mogą z niego wyjść, że kleją się do Remnantu. Dlatego powiedz nam FNAF 3. Co o tym sądzisz? FNAF 3 to historia o pozostałościach po całej fabule. Jak widzicie tutaj słowo Remnants na zielono, to ja nie mówię tutaj o naszym Remnancie, po prostu to słowo oznacza pozostałość. William odkrył, że coś pozostaje po ludziach po śmierci i nazwał to Remnant. Ale to zielone Remnants jest bardziej ogólne. FNAF 3 opowiada o wszystkim, co pozostało. Po Williamie, po jego zbrodniach, po pizzerii Freddy's 30 lat po zamknięciu ostatniej restauracji. Dużo rzeczy pozostało. Mamy rysunki, plakaty, części animatroników, czy też wiatrak z pierwszej gry. Ale pozostał też Springtrap, duch Williama Aftona. Pozostały też inne dusze, które wciąż cierpią. Pozostała pamięć po tym miejscu, którą Fondute próbuje wskrzesić i on ostro się namęczył, żeby zebrać w jednym miejscu wszystkie możliwe remnanty Freddy's. Pozostało także pudełko części toyów. FNAF 3 było pierwszym zakończeniem serii, a więc ma bardzo oczywisty temat – zniszczenie pozostałości. Po Freddy's, po ofiarach, po zabójcy widzimy los tych śmieci, które Fondute zebrał. Fabuła tej gry zmierza do The Happy's Day, bo wszystkie dusze trafiły w jedno miejsce i można jeszcze raz spróbować je uwolnić. FNAF 3 ma też drugi temat. Springtrap chce uciec, pozostałość po zabójcy próbuje wyjść z domu strachu, ale stróż mu w tym nie pozwala i to starcie zmierza do wielkiego pożaru. Scott pisał epicki finał serii, więc zadbał o to, żeby ta gra zamknęła wszystkie wątki. Od naszego wysiłku zależy, czy dusze ofiar pozostaną na ziemi, czy też odejdą. Ale mamy problem, bo FNAF 3 skupia się o 6 duchów, a więc nie daje żadnego zakończenia dla ofiar nawiedzających toje. Masa osób używa tego jako argument, że toje nie są nawiedzone, ale czasami też się mówi, że te roboty zostały zniszczone po FNAF 2 i wtedy dusze z tych robotów odeszły. Ja myślę inaczej. Toje też biorą udział w wielkim finale tej serii, a moim dowodem na to jest pudełko FNAF 3 z częściami tojów. To pudełko jest nawiedzone. No i żeby tą teorię wyjaśnić, to muszą mówić dwa tematy. Najpierw właśnie Remnant, czyli co FNAF 3 mówi o nawiedzonych robotach, a potem porozmawiamy trochę o fabule tej gry. Fandom często traktuje Remnant jak świętość. Jeśli jest duch, jest Remnant. Jeśli duch nie ma fizycznego ciała, to jego Remnant wciąż musi być gdzieś w pobliżu. Ja tak często mówiłem o Golden Freddym. Ale jak spojrzycie na FNAF 3, to zauważycie, że Scott nie myślał o nawiedzonym metalu. Fondute nie znalazł zbyt wielu części endoszkieletów. Jest Springtrap, to tyle. Klasyki są pustymi skorupami na stojakach. Za to pudełko.
Pudełko ma w sobie część endoszkieletu, jest hak Foxiego, jest ręka Toy Bonniego, jest część Endo-02. Scott pokazał więcej metalu Toy animatroników niż metalu klasyków. To jest ciekawe. To prowadzi nas do oczywistego wniosku. Scott w ogóle nie brał tu pod uwagę Remnantu. A co brał pod uwagę? Maski. Zakończenie FNAF 3 kręci się dookoła kostiumów. Patrzymy się na głowy animatroników, które były porozstawiane po domu strachów. Widzimy światło. Duchy wiążą się z maskotkami. Z twarzami, którymi byli przez wiele lat. Na tym się skupia FNAF 3. Fondue znalazł maski. Duchy zakładają maski w The Happy's Day. Zakończenie pokazuje nam maski, a kiedy duchy odejdą, tylko to po nich zostanie puste skorupy. A skoro tak Scott przedstawia nawiedzenia we FNAF 3, to wróćmy teraz do pudełka, które ma w sobie maski wszystkich Toyów. Pudełko ma prosty cel. Pokazuje, że w domu strachu jest jeszcze więcej masek. To pudełko dostało nawet swój teaser. Na tym teaserze był ukryty Springtrap, więc to na nim teorie się skupiły, ale pudełko też jest ważne. What can we use? Czego możemy użyć? Ten teaser dużo mówi właśnie o pozostałościach. Fondue znalazł resztki Toyów i Scott zwrócił na to dużo naszej uwagi przed premierą gry. A po premierze, pudełko nie miało znaczenia. Zapomnieliśmy o nim. Ale uważam, że od początku Scott pokazywał nam tutaj Toye. No i nie ma w tym wyjaśnieniu nic specjalnego, bo duchy to duchy. Duchy z założenia mogą nawidzić wszystko, co im się podoba. Zazwyczaj chcą mieć jakąś twarz. I we FNAF jest tak samo. Golden Freddy, który nie ma już fizycznego ciała, wciąż trzyma się twarzy Złotego Misia. FNAF ma swoją narrację, w której oprogramowanie robota wpływa na zachowanie ducha i to jest poruszone w prawie każdym FNAFie aż do FFPS, ale to nie oznacza, że duchy są uwięzione w metalu. FNAF 3 pokazuje nam raczej, że trzymają się tego, co mają. Endoszkieletów już dawno nie ma, a jednak światło wciąż tli się wokół maskotki. Więc teraz wróćmy do fabuły. FNAF 3 jest wyjątkowe, bo poprzednie gry nie miały definitywnego zakończenia. FNAF 1 opowiada o beznadziejności i martwej filmie. FNAF 2 mówi o nieudanej walce z zabójcą. Te gry nie mówią o losie ofiar, bo nie muszą. Ta seria nie potrzebuje rozwiązania. Nie jest ważne, co jest stanie z duchami później. Ale później FNAF 3 stało się definitywnym zakończeniem serii. Scott wrócił do starych wątków, żeby je pozamykać. No i wygląda, jakby zignorował te animatroniki. The Happy's Day kręci się wokół 6 dusz, ale pokażę wam, że jest tutaj coś więcej. Spójrzcie na Chica's Party. Gdy znajdziemy sekretną strefę, ale przyjdziemy ją w niewłaściwy sposób, spadniemy głębiej, to znajdziemy tam 5 płaczących cupcake'ów, gdzie jeden z nich podąża za Toyczyką. Jak myślicie, co Scott chciał tym przekazać? Mamy 5 płaczących postaci i jedna z nich zbliża się do Toyczyki. Scott odnosi się tutaj do duchów Toyów. A powiem więcej. W minigierce The Happy's Day poruszamy się marionetką i chyba wszyscy się zgodzą, że to jest duch marionetki. To nie jest postać z gry, to nie jest stróż nocny ją kontroluje, to jest duch Charlie. A skoro tak, to co teraz powiedzieć o reszcie postaci w innych minigierkach? Kto daje ciasto Freddiemu? Kto daje ciasto Chice? Uważam, że to też są duchy. Uważam, że Toyczyka to jest prawdziwy duch Toyczyki. Tak samo jak marionetka, pomaga głównej piątce i przynosi ciasto. Ale co ciekawe, Scott we FNAF 3 odniósł się także do Shadowów. My sobie możemy zgadywać, że to zmarli pracownicy, że to byty stworzone z agonii, ale FNAF 3 mówi nam coś innego. Shadow Bonnie pojawia się w minigierkach i on też daje ciasto jednej z ofiar. Shadow Bonnie robi to samo, co Toyczyka, co marionetka. To jest ciekawe. To jest rola tej tajemniczej czarnej próżni z poprzedniej gry. Ja cały czas popycham moją niepopularną teorię, że easter eggi z FNAF 2 to więcej zabitych dzieci, ofiary z Go Go Go. I wyraźnie widzimy, że FNAF 3 próbuje wyjaśnić te postacie. Scott próbuje wyjaśnić ich tajemnice. A mówi nam tyle, że Shadowy zachowują się dokładnie tak samo jak inne duchy. Bonnie pomaga w The Happy's Day. Freddy współpracuje w próbie zabicia Williama. FNAF 3, czyli historia o pozostałościach, pokazuje nam także, że nawet papierowy ludzik pozostał i jest w pudełku. We FNAF 3 Scott wciąż próbował wyjaśnić znaczenie tych postaci, ale pokazał tylko tyle, że te postacie zachowują się dokładnie tak samo jak reszta duchów. Shadow Bonnie jest na tym samym poziomie co marionetka, która daje jedno z 5 ciast. FNAF 3 jest wielkim rozwiązaniem całej fabuły, ale nie ma tutaj ani słowa o endoszkieletach. Są tutaj remnanty pozostałości, ale nie ma tutaj remnantu. Dlatego nie ma znaczenia, czy widzimy metal, czy go nie widzimy. FNAF 3 nie skupia się tylko na klasykach, a to je nie zostały zapomniane czy zignorowane. Ich historia nie kończy się nigdzie indziej, a gra korzysta z twarzy czy z masek, żeby pokazać ich wszystkich obecność. Takie jest według mnie znaczenie pudełka.
Ale możecie się zastanawiać, czemu Scott nie pokazał tego w bardziej oczywisty sposób. Czemu to je nie pojawiają się w The Happy Day albo w zakończeniu. Scott nie pokazał tego w oczywisty sposób, bo to FNAF. Jakby pomyślcie, jak to wyglądało w 2015. Madpad dopiero co powiedział, że to jej nie są nawiedzone, a easter eggi cały czas były wielką niewiadomą. Więc kiedy Scott tworzył FNAF 3, to wciąż były nierozwiązane zagadki i Scott musiał zdecydować, co dalej. Czy odpowiedzieć na te wszystkie pytania, czy rozwiązać te wszystkie zagadki w FNAF 2, czy może raczej być niebezpośredni. Wybrał opcję drugą. Stare tajemnice wciąż są tajemnicami, ale dostały nowe podpowiedzi. Scott pokazał 5 początnych sprite'ów dookoła Toyczyki. Pokazał pudełko, Paper Pala, Shadowy mają rolę w nowej grze, no i Scott zrównał ich wszystkich ze sobą, żeby pokazać, że marionetka daje ciasto, Toyczyka daje następne i Shadow Bonnie też. Każda z tych postaci ma we FNAF 3 taką samą rolę pomocnika. Żadna z tych postaci, nawet marionetka, nie pojawia się w zakończeniu. Przyjęcie urodzinowe pokazuje niewiele duchów i to robi sens, bo to urodziny Golden Freddy'ego. Żeby to wspomnienie miało silne znaczenie emocjonalne, to powinni tutaj być przyjaciele Golden Freddy'ego i nikt więcej. Narracyjnie ma bardzo dużo sensu, żeby skupić się na mniejszej grupie. Tylko 5 duchów jest najważniejszych w tej historii. Pozostałe robią za tło. Ja powtarzałem to wielokrotnie w moich teoriach. Chociaż widzimy tylko 6 odlatujących balonów, to cała minigierka The Happy Day ma ich w sobie 16. 6 postaci znajduje się w centrum tego wydarzenia, ale 10 innych tajemniczych postaci pomaga to przygotować. Na koniec cała 16 odchodzi, tak to rozumiem. Są wyraźne wskazówki, że jest tutaj coś więcej. Maski zostały zebrane, maski zostały nałożone, radość została odzyskana. Tak kończy się trylogia FNAF. W ten sposób Scott połączył i rozwiązał wszystkie wątki wszystkich postaci. Dlatego pudełko jak najbardziej ma znaczenie. Ma takie samo znaczenie jak wszystko inne, co znajduje się w Domu Strachu. To pozostałości po Freddy's i skutki zbrodni purpurowego. Bardzo podoba mi się narracja dookoła masek, którą Scott mógł wymyśleć z powodu Give Gifts, Give Life. Maski przedstawiają tożsamość, odnoszą się do duchów, które wciąż tutaj są i wciąż muszą zostać uwolnione. Światło wewnątrz tych masek już wkrótce zniknie, a puste skorupy spłoną w ogniu. Ale musiałem też zejść z tematu masek i zacząć opowiadać o minigierkach, balonach itd., bo wiem, że maski nie wszystkim wystarczą. Żeby zaakceptować dodatkowe zabójstwa, trzeba dobrze wyjaśnić los, jaki spotkał pozostałe ofiary. No i ja jestem pewny, że Scott wziął pod uwagę wszystkie dusze, kiedy pisał wielkie zakończenie do swojej serii we FNAF 3. Na dzisiaj dziękuję wam za uwagę. Ostatnio zrobiłem teorię, która ma bardzo duży związek z dzisiejszym filmem, czyli obszerne omówienie fabuły FNAF 2. Dzisiaj było o tym, co toje robiły w cudzej historii jako wsparcie, ale we FNAF 2 to te dusze mają główną rolę. Zapraszam was też do obejrzenia filmu na temat Into the Pit, bo niedługo będę robił więcej materiałów na ten temat.